Mam wrażenie, że na początku produkcji te urządzenia funkcjonowały po prostu jako odkurzacz elektryczny. Obniża to dobroć ssania. Strasznie mi się podoba to określenie dobroci ssania. Taki odkurzacz rozłożony na części, między innymi znajdujący się w tym odkurzaczu silnik i nawet rozkręcony jest tutaj cały układ ssący z tymi turbinkami i kierownicą. To jest niemiecki odkurzacz Omega. Tutaj mam już wyjęty silnik razem z przewodami, które łączą go tutaj z tą pokrywą wylotu powietrza. Korpus odkurzacza tak naprawdę jest jedną wielką rurą. Ok, jest identyczny sposób mocowania tego silnika w odkurzaczu. O, jest. Zobaczcie, jak włączyłem. Wyłączam, nie ma. Włączam, jest. O, wypadła. 5,25, 5,30. Takie nietypowe. 5,30 na 5,70. Nie. On przy tym napięciu 24 V nie jest w stanie ruszyć. O! Cześć! W tym dzisiejszym odcinku chciałbym znowu zająć się odkurzaczami, które przygotowuję do wypożyczenia na wystawę starych odkurzaczy organizowaną przez Muzeum Nowoczesności w Olsztynie. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, no bo różnie to organizacyjnie bywa, to od połowy kwietnia do połowy maja te odkurzacze prawdopodobnie wyjadą właśnie na wystawę do Olsztyna. Będą tam prezentowane. O tym dokładnie gdzie, kiedy, w jakim czasie i czy ewentualnie można się tam spotkać, opowiem Wam, jak będę już znał dokładne szczegóły. W każdym razie na razie muszę kilka z tych moich odkurzaczy, które nie były jeszcze na tym kanale prezentowane, wyczyścić, przygotować do wyjazdu na taką wystawę, trochę dokładniej je opisać. No i właśnie dzisiaj bardzo chętnie wziąłbym się za chyba najstarsze polskie egzemplarze odkurzaczy w mojej kolekcji. To nie są moje w ogóle najstarsze odkurzacze. Niedawno w jednym z poprzednich nagrań oglądaliśmy ten bardzo fajny niemiecki odkurzacz Siemens Schuckert model Protos z końca lat 20. XX wieku, a więc urządzenie już praktycznie prawie stuletnie. Przyznaję, że jeżeli chodzi o polskie odkurzacze, zupełnie do tej pory nie zajmowałem się kwestią, czy i ewentualnie jakie modele polskich odkurzaczy były produkowane w Polsce przed rokiem 1939. Nie ulega wątpliwości, że w latach międzywojennych polski rynek był właściwie zdominowany przez produkty niemieckie, przez odkurzacze AEG, właśnie Siemens Schuckert, też przez Electroluxy produkowane w Niemczech w fabryce w Berlinie. Natomiast znalazłem zupełnie przypadkiem, szukając jakichś innych informacji, na przykład jakieś dokumenty złożone w Urzędzie Patentowym w Warszawie, chyba w latach 30., które dotyczyły jakiegoś systemu mocowania i amortyzowania silnika elektrycznego w odkurzaczu. Z tego co pamiętam, w ogóle konstrukcyjnie bardzo zbliżonym do tego, ale kto takie systemy miałby ewentualnie, czy produkował w przedwojennej Polsce, zupełnie tego nie wiem. Jeżeli macie w swoich zbiorach jakieś przedwojenne polskie odkurzacze, o ile w ogóle coś takiego w latach przedwojennych istniało, dajcie proszę znać. Ja się tą tematyką jeszcze zupełnie nie zajmowałem, chociaż będę bardzo chciał też do tego dojść. To są egzemplarze powojenne, pochodzące z lat 50. i zaraz spróbujemy się troszeczkę bliżej zająć próbą datowania tych odkurzaczy. No i przede wszystkim obejrzymy ich budowę i przynajmniej do jednego z tych odkurzaczy zajrzymy do środka i być może nawet spróbujemy go uruchomić. I oczywiście przygotowałem tutaj też trochę literatury technicznej. Spróbujemy czegoś więcej o tych pierwszych polskich powojennych odkurzaczach produkowanych w rzeszowskiej fabryce sprzętu gospodarskiego w Rzeszowie. Spróbujemy się więcej o nich dowiedzieć. Najpierw spróbuję Wam króciutko powiedzieć, skąd mam te odkurzacze. Ten odkurzacz pochodzący właśnie, tak jak powiedziałem, z rzeszowskiej fabryki sprzętu gospodarskiego w Rzeszowie. Kupiłem już kilka dobrych miesięcy temu, może nawet ponad rok temu, na jednej z aukcji internetowych i przyznaję, że do tej pory nie robiłem o nich filmu, o tym odkurzaczu filmu na kanale, ponieważ troszkę za mało jeszcze o nim wiedziałem i w dalszym ciągu nie jestem dokładnie niektórych rzeczy dotyczących tego odkurzacza, czy znajdującego się w nim silnika pewien, no ale tak jak Wam powiedziałem, muszę przygotować informacje o tym odkurzaczu na wystawę w Olsztynie.
no więc chcąc nie chcąc się za to wziąłem. Natomiast ten odkurzacz bardzo podobny, również z rzeszowskiej fabryki sprzętu gospodarskiego, mam tak naprawdę od kilku tygodni od jednego z pasjonatów, kolekcjonerów, znawców polskich odkurzaczy z grupy kolekcjonerzy odkurzaczy na Messengerze i też jestem za niego bardzo, bardzo wdzięczny. Zaraz Wam powiem, jakie są tutaj drobne różnice konstrukcyjne pomiędzy tymi odkurzaczami. Najpierw może spróbujmy zajrzeć do tej literatury, o której Wam powiedziałem, i spróbujmy poszukać troszeczkę więcej informacji o historii pierwszych polskich powojennych odkurzaczy, a przede wszystkim spróbujmy się mniej więcej dowiedzieć, czy spróbujmy ustalić, w jakich mniej więcej latach te odkurzacze mogły być produkowane, bo niestety na żadnym z nich nie ma tutaj żadnej daty produkcji. Pokażę Wam może szybciutko tabliczki znamionowe, może najpierw tego odkurzacza. Tak jak już powiedziałem, Rzeszowska Fabryka Sprzętu Gospodarskiego w Rzeszowie. Nawiasem mówiąc, jest to już jakaś wskazówka, ponieważ do roku 1953 fabryka nosiła nazwę Rzeszowskiej Fabryki Rowerków i Wózków Dziecinnych w Rzeszowie. Mówiliśmy o tym na przykład podczas prezentacji jednej z pierwszych albo w ogóle pierwszego modelu polskiej suszarki do włosów, produkowanej właśnie jeszcze w rzeszowskiej fabryce rowerków i wózków dziecinnych w Rzeszowie, pewnie w roku 52, może na początku 53. Natomiast na tych obydwu odkurzaczach już są tabliczki z nazwą Rzeszowska Fabryka Sprzętu Gospodarskiego w Rzeszowie, no czyli powstały one co najmniej w roku 1953. Poza tym tutaj na tym odkurzaczu znajduje się tylko numer seryjny, chyba 13675, no i napięcie 220 V, co w owym czasie wcale nie musiało być takie oczywiste, bo jeszcze w wielu rejonach Polski istniały lokalne sieci energetyczne, chyba o napięciu 125 V. No i na drugim odkurzaczu też możemy rzucić tutaj okiem na tabliczkę znamionową, troszeczkę bardziej zatarta, ale też czytelna, Rzeszowska Fabryka Sprzętu Gospodarskiego w Rzeszowie. Tutaj numer seryjny, przepraszam, nie widzę tak dobrze, może na zdjęciu to będzie widoczne, 11 000 chyba, to jest 0 chyba, 11 078 albo 378 albo 678, nie jestem pewien, też napięcie 220 V. To jest właściwie wszystko, co na tych tabliczkach się znajduje. Nie ma na tych odkurzaczach jeszcze takiego charakterystycznego, późniejszego, od końca lat 50. stosowanego okrągłego logo z logotypem, takiej okrągłej tabliczki z logotypem RFSG, Rzeszowskiej Fabryki Sprzętu Gospodarskiego. Widzieliśmy, nawiasem mówiąc, w jednym z poprzednich nagrań taki logotyp zarejestrowany w Urzędzie Patentowym w Warszawie. Można go zobaczyć w pismach Urzędu Patentowego. Nie ma tutaj jeszcze oznaczenia typu odkurzacza, tak jak później A2, A5 i tak dalej na kolejnych odkurzaczach. No i to jest właściwie wszystko. Tutaj od spodu też już żadnych na tych odkurzaczach tabliczek nie ma. Może coś znajdziemy na silniku czy na silnikach znajdujących się w tych odkurzaczach, aczkolwiek tutaj też nie do końca jestem tego pewien. Tak jak powiedziałem, rzućmy może okiem na literaturę. Takim najważniejszym źródłem informacji o odkurzaczach pochodzących z Rzeszowa jest dla mnie ta kronika zakładów Zelmer, 35 lat rzeszowskiego Zelmeru, obejmująca okres od 51 do 86 roku. Książka wydana właśnie w roku 86, aczkolwiek tutaj, zwłaszcza jeśli chodzi o te początki działalności rzeszowskiej fabryki, jest troszeczkę niejasności i nieścisłości w tej książce. Rzućmy najpierw okiem na to, na co zawsze patrzę, czyli na taki wykaz uruchomień nowych wyrobów w latach 51-85, który znajduje się na początku tej książki. No i tak jak sobie na to patrzymy, to poza rowerkami dziecinnymi, wózkami sportowymi, zamkami segregatorowymi, hulajnogami, siatką dziurkowaną pojawia się odkurzacz elektryczny. Symbol lub określenie typu odkurzacza tutaj jest napisane BETAP, co ciekawe przez 2T. To jest chyba błąd i ten odkurzacz pojawia się w roku 1952. No potem są froterki, jakaś podkładka, suszarka do włosów z 1953 roku, o której już mówiliśmy, aczkolwiek ona jeszcze nosi logo fabryki rowerków i wózków dziecinnych w Rzeszowie. No i tak naprawdę dopiero później w 1957 roku mamy odkurzacz Alfa, Gamma, jakiś dziwny odkurzacz Alfa 1 w 1958 roku, o którym tak naprawdę nigdy nie słyszałem, Alfa 2, Gamma 1 w 1958 roku, też o czymś takim nie słyszałem. Wydaje mi się, że tu w tej tabelce jednak panuje
dość sporo nieścisłości i nie wydaje mi się też, żeby pierwszym modelem odkurzacza produkowanym od 1952 roku była faktycznie beta, która moim zdaniem pojawiła się troszeczkę później. Ok, rzućmy okiem teraz na troszeczkę bardziej wiarygodne i mam wrażenie staranniej dopracowane kalendarium takich najważniejszych wydarzeń w zakładach w Zelmer w latach 51-85. Ewidentnie to kalendarium opracowywały inne osoby niż tę tabelkę, bo jest między tymi danymi tutaj sporo nieścisłości. Rzućmy najpierw okiem na rok 52. Jeszcze wtedy fabryka rowerków i wózków dziecinnych w Rzeszowie. Funkcję dyrektora obejmuje Bogusław Hikiert, następuje podział terenów z przeznaczeniem dla Rzeszowskiej Fabryki Rowerów i Wózków Dziecinnych oraz dla Rzeszowskich Zakładów Przemysłu Terenowego. Profil produkcji jest ten sam co w roku 51. Rozpoczęto produkcję odkurzaczy Helios i Delta. To były, zdaje się, odkurzacze przemysłowe czy stosowane w rolnictwie oraz froterek i tak dalej. Czyli tu jeszcze o sprzęcie gospodarstwa domowego, o odkurzaczach stosowanych w gospodarstwach domowych nie ma mowy. No i teraz tak, rok 53. To nas tak naprawdę zaczyna interesować, czyli już fabryka nosi nazwę Rzeszowskiej Fabryki Sprzętu Gospodarskiego. Następuje wyraźne ukształtowanie profilu produkcji oraz uruchomienie wytwarzania odkurzaczy alfa i gamma. Odkurzacz alfa faktycznie oglądaliśmy już kilka późniejszych modeli tego odkurzacza. Najstarszy, może ja je tutaj przyniosę i pokażę Wam dla porównania. Tutaj przyniosłem i dla porównania chciałem Wam tylko pokazać taki odkurzacz alfa już właśnie z takim charakterystycznym okrągłym logotypem rzeszowskiej fabryki. Odkurzacz typu A2. Ten egzemplarz już z takimi bakelitowymi pokrywami wlotu i wylotu powietrza, wyprodukowany kilka lat później, bo prawdopodobnie już w roku 1958. Powiedziałbym, nie wiem, może koniec 57 roku, ale chyba od 58 zaczęto produkować te bakelitowe pokrywy, więc zakładam, że to może być właśnie rok 58. Tak wyglądały odkurzacze alfa produkowane pod koniec lat 50. Jeśli chodzi o odkurzacze gamma, to jeden z nich też już oglądaliśmy, akurat nie ten na tym kanale. To jest taki typowy odkurzacz gamma z roku 1957, bo tutaj już jest umieszczona data na tym odkurzaczu, no czyli też o kilka lat późniejszy na pewno od tych odkurzaczy, aczkolwiek te odkurzacze gamma jeszcze miały, tak jak widzicie, metalowe pokrywy wlotu i wylotu powietrza. Ten ma już bakelitową rączkę, chociaż z tego co wiem istniały też wcześniejsze egzemplarze z metalowymi rączkami, czyli to jest rok 57. Natomiast nigdy nie słyszałem o tym, żeby odkurzacze alfa i gamma były już produkowane od roku 1953. Być może te pierwsze odkurzacze faktycznie były już określane jako alfa, aczkolwiek nie ma tutaj nigdzie ani alfa, ani beta, żadnego oznaczenia na tych odkurzaczach jeszcze nie ma. Być może w jakichś materiałach handlowych, instrukcji obsługi już te nazwy alfa, beta zaczęto używać. Tak jak widzieliście, odkurzacz alfa, ten, który pokazywałem z 58 roku, miał oznaczenie fabryczne typ A2. Jakie oznaczenie miał odkurzacz A1? Tego niestety nie wiem. Czytajmy dalej. Rok 53. Powstaje biuro konstrukcyjno-technologiczne, które rozpoczyna doskonalenie konstrukcji wyrobów, jak też normowanie procesów produkcyjnych. Czyli należy uznać, że przed rokiem 53, czy właściwie do roku 53 włącznie, te produkty powstawały właściwie bez jakiegoś uporządkowania czy normalizacji. Pewnie jeszcze nie stosowano wtedy różnych oznaczeń fabrycznych. No i tutaj zorganizowano oddział przetwórstwa tworzyw oraz wyodrębniono gniazda produkcyjne lakierni i galwanizerii. Rok 54 uruchomiono produkcję froterek typu F1 oraz odkurzaczy beta, tutaj już pisane przez 1T. No i tutaj jest napisane w nawiasie: produkcja odkurzaczy typu alfa i gamma jest kontynuowana. Czyli w roku 54 tak naprawdę rozpoczęła się produkcja odkurzaczy beta. Widziałem gdzieś w internecie może 2, może 3 egzemplarze identycznych odkurzaczy jak ten, ale już oznaczonych tutaj nazwą beta. Patrzmy jeszcze kawałeczek dalej. W 1954 roku utworzono oddział montażu odkurzaczy i froterek. Tutaj są zmiany personalne, no i stagnacja rozwoju produkcji, która trwa do roku 56. Tutaj właściwie w latach 55-56 o odkurzaczach nie ma już mowy.
Dopiero w 1957 roku jest wspomniane rozpoczęcie produkcji odkurzacza Alfa 2, odkurzacza Gamma 2 i froterki dwuszczotkowej i tak dalej, ale to już są urządzenia nowsze. W kronice zakładów Zelmer chyba w kalendarium więcej nie znajdziemy, ale jest tutaj dość ważny rozdział, z którym także warto się zapoznać. I też nie jestem do końca pewien, na ile informacje zawarte w tym rozdziale są faktycznie ścisłe i na ile autorom tej książki, przypominam, że ta książka powstawała w 1986 roku, czyli też już sporo lat po okresie, kiedy powstały te odkurzacze i po początkach organizacji Rzeszowskiej Fabryki, więc zakładam, że nie wszystko wtedy udało się na podstawie dokumentów archiwalnych odtworzyć, ale zapoznajmy się może z tym rozdziałem poświęconym początkom odkurzaczy w Rzeszowie. Ten rozdział nosi tytuł Zaczęło się od blachy i alfy. W 1951 roku, kiedy nasze przedsiębiorstwo rozpoczynało działalność jako wyodrębniona i samodzielna jednostka organizacyjna, zaś istniejąca sytuacja materialna, technologiczna i kadrowa narzucała nam konstrukcję produkowanych wyrobów, zakład dysponował nielicznym i mocno zużytym parkiem maszynowym oraz prostym oprzyrządowaniem ślusarskim. Podstawowym materiałem do produkcji były blachy stalowe. Z tego powodu powstały w latach 1952-1954 pierwsze konstrukcje froterek dwu- i trzyszczotkowych typu B1 oraz odkurzacze typu Alfa, opracowane przez Leonarda Krawczyńskiego, Józefa Kalempkiewicza, Kazimierza Sadłowskiego i Władysława Wołoszyna, daleko odbiegały wyglądem od dzisiejszych konstrukcji, czyli tych na poziomie końca lat 80. czy połowy lat 80., bo książka pochodzi z roku 86. No i teraz czytamy dalej. Pierwszy zelmerowski odkurzacz, wtedy jeszcze fabryka nie nosiła nazwy zakładów Zelmer, pierwszy zelmerowski odkurzacz posiadał stalowy korpus, zgadza się, do którego mocowano tłoczone pokrywy, pokryte warstwą niklu, zgadza się. Metalowe kółka wyposażone były w gumowe oponki, wszystko się zgadza, mamy tutaj metalowe oponki na tych kółkach. Zaś do górnej ściany korpusu przymocowany był skórzany pasek. Ten pasek wygląda na skórzany, on nawet ma tutaj imitację takich przeszyć na rogach, ale jest metalowy w obydwu tych odkurzaczach. Skórzany pasek służący do przenoszenia odkurzacza. I teraz ciekawostka. Agregat ssący produkowany przez WSK Warszawa Grochów miał zaledwie 250 W mocy, a zatem podciśnienie i wydatek powietrza musiały być niewielkie. Ssawki były odlewane z aluminium, natomiast szczotka była z naturalnego włosia nabijanego w drewnianej oprawie. Wąż ssący zwijano z taśmy stalowej, na którą naciągano dętkę rowerową pokrytą oplotem bawełnianym. Jeżeli chodzi o ssawkę do tego odkurzacza, zaraz Wam pokażę. Tutaj mam takie stalowe i pewnie też niklowane rury, natomiast tutaj mam jedną z takich ssawek wykonaną właśnie z drewna, z tutaj nabijaną włosiem. To jest chyba nawet jeszcze cena 1,70. To były, nawiasem mówiąc, rury i ssawka, które otrzymałem w komplecie z tym zielonym odkurzaczem. Mam tutaj w komplecie też wąż, ale on jest już zdecydowanie późniejszy. To jest, myślę, koniec lat 50., początek 60., prawdopodobnie wąż od odkurzacza Alfa 2 z takimi plastikowymi końcówkami. Tutaj w tych odkurzaczach były stosowane końcówki i ktoś to tak odpowiednio przerobił, czy może nawet wykorzystał taką oryginalną gumową przejściówkę od węża, od odkurzacza tego rodzaju, które po prostu nasuwano na te wychodzące z odkurzaczy metalowe rurki czy końcówki. W każdym razie, tak jak powiedziałem, ten wąż jest już o co najmniej kilka lat późniejszy. Ok, wróćmy jeszcze na chwilkę do tej książki. Następne konstrukcje to jest odkurzacze typu beta i gamma. Gammę już oglądaliśmy. O becie mówiłem, że był to odkurzacz właściwie bardzo podobny do tego z wyraźnym logo na obudowie. Czyli następne konstrukcje odkurzacze typu beta i gamma były w zasadzie podobne, lecz w miarę rozwoju bazy technologicznej możliwe były już pewne unowocześnienia. Zastosowano tworzywa sztuczne, to jest bakelit i polwinit na pokrywy, a później na ssawki i inne elementy. W 1957 i 1958 roku opracowano i wprowadzono do produkcji odkurzacz elektryczny, odkurzacz lekki typu Gamma 2. No to takich odkurzaczy Gamma 2, przepraszam, na tym kanale oglądaliśmy już naprawdę bardzo, bardzo dużo.
który wyposażony był dodatkowo w suszarkę do włosów. Wszystko się zgadza, takie suszarki do włosów też oglądaliśmy. Zresztą dwa z moich odkurzaczy Gamma 2 były niedawno prezentowane także w Olsztyńskim Muzeum Nowoczesności, właśnie na wystawie poświęconej historii suszarek do włosów. W tym samym czasie, czyli w latach 57-58, ukazał się również zmodernizowany odkurzacz typ Alpha 2, zaś w roku 60 wdrożono do produkcji nowy odkurzacz typu Alpha K2, a w 63 froterkę typu B3. Ten późniejszy okres już nas dzisiaj tutaj nie interesuje. Czyli jeżeli chodzi o datowanie tych odkurzaczy, to tak bardzo ogólnie ja bym powiedział, że one powstały pomiędzy rokiem 1953 włącznie do najpóźniej roku 1957, czyli 53, 4, 5, 6, 7. Gdzieś w obrębie tych 5 lat, raczej gdzieś w latach 53, 54-55 słyszeliśmy, że była stagnacja produkcji, ale zakładam, że w tym czasie fabryka działała i wypuszczała odkurzacze. W każdym razie powiedziałbym, że gdzieś koniec pierwszej połowy lat 50. z tego okresu prawdopodobnie pochodzą te odkurzacze i mogą to być rzeczywiście, no nie pierwsze, bo widzieliśmy, że one już tutaj ten 13 tysięcy, ten chyba 11 tysięcy, w każdym razie już ta produkcja była dosyć dobrze rozkręcona. Ale jeżeli chodzi o model tych odkurzaczy, to prawdopodobnie są to jedne w ogóle z pierwszych polskich odkurzaczy produkowanych w ówczesnej fabryce sprzętu gospodarskiego w Rzeszowie. Tutaj jeżeli chodzi jeszcze o tę kronikę zakładów Zelmer, to warto rzucić na znajdujący się zaraz na początku rozdział profil produkcyjny i struktura technologiczno-przedmiotowa ZZSD Predom Zelmer. Bo tutaj też jest trochę wspomnień o pierwszych latach produkcji. Tutaj można przeczytać, należy podkreślić, że w latach 52-60 dzisiejsze zakłady zmechanizowanego sprzętu domowego Predom Zelmer nie były zorganizowane w pełni i nie było też w nich uporządkowanych wydziałów produkcyjnych. Zasadniczą produkcję wykonywano w hali podstawowej obecnego Wydziału PR90, ale tylko w połowie tego budynku, gdyż druga część przeznaczona była na warsztaty szkolne Technikum Mechanicznego i Zasadniczej Szkoły Metalowo-Elektrycznej, które były zlokalizowane w obecnym budynku administracyjnym przy ulicy Hoffmanowej. I teraz tak, w części podstawowej wykonywano obróbkę mechaniczną i galwaniczną, zaś na piętrze umieszczone były gniazda ślusarskie, gdzie zwijano korpusy do odkurzaczy. Łączono je na zakładkę felc, a następnie dla wyrównania powierzchni klepano młotkami drewnianymi i gumowymi. Operację tę wykonywali Tadeusz Rak i Stanisław Draus. Zorganizowane też tu było gniazdo lakierni wyposażone w kompresory przenośne, gdzie bez kabin na odpowiednich stołach lakierami nitro warunki BHP spełniały używane w czasie lakierowania maski przeciwgazowe. Lakierowano pierwsze wyroby. Również na piętrze zorganizowana była montownia, gdzie montowano w nawiasie indywidualnie kilku monterów, odkurzacze i inny sprzęt, czyli nie było jeszcze wtedy produkcji przy taśmie produkcyjnej w rzeszowskiej fabryce. Tam również szyto worki na zbiorniki kurzu, szyły je dwie pracownice, Maria Koczur i Helena Czubara. Czyli mamy taki dosyć fajny opis łącznie z nazwiskami pracowników tego pierwszego okresu, w którym prawdopodobnie powstały te odkurzacze i prawdopodobnie przeszły przez ręce tych osób, które były tutaj wymienione. W tej książce jest też kilka zdjęć na końcu, także z początków działalności zakładów, ale jeżeli dobrze pamiętam, chyba tutaj jeszcze tych najstarszych odkurzaczy nie ma. Są takie dosyć, jak na dzisiejsze warunki, archaiczne budynki zakładowe, noszące jeszcze częściowo ślady zniszczeń powojennych. No tutaj jest pierwszy ten odkurzacz Gamma, dokładnie taki jak ten, który tutaj już pokazywałem, Gamma 2, no i już późniejsze, dużo późniejsze produkty. Gdzieś tutaj widziałem takie stare zdjęcie wydziału montażowego, gdzie montowano urządzenia. Tutaj jest rozbudowa. Aha, zobaczcie, tutaj jest porównanie. Pierwsze produkty rzeszowskiej fabryki, no montowano przy takich stołach. Tutaj mam wrażenie, że jakieś froterki, akurat nie odkurzacze, są montowane. Natomiast tutaj już widać znacznie późniejszą taśmę, taką nowoczesną taśmę produkcyjną. Ok. Więcej chyba z tej kroniki zakładów Zelmer informacji nie wydobędziemy, ale to nie jest wszystko, co o tych odkurzaczach znalazłem. Przede wszystkim chciałbym Wam pokazać bardzo fajną rzecz.
To jest instrukcja obsługi odkurzacza elektrycznego produkowanego przez Rzeszowską Fabrykę Sprzętu Gospodarskiego w Rzeszowie. Wyświetlę Wam to tutaj z boku, nawet się troszeczkę przesunę, żeby nie przeszkadzać. Przepraszam, ja tę instrukcję przechowuję, żeby się nie zniszczyła w takim komiksie Kurier z Warszawy poświęconym biografii Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zresztą postać, która pojawiała się w kilku kiedyś dawno przygotowywanych przeze mnie wystawach i publikacjach. Mam nadzieję, że świętej pamięci Kurier z Warszawy nie obrazi się, że służy teraz jako okładka do instrukcji dla odkurzaczy. Przeczytajmy sobie krótko tę instrukcję. Tak jak powiedziałem, instrukcja obsługi odkurzacza elektrycznego produkowanego przez Rzeszowską Fabrykę Sprzętu Gospodarskiego w Rzeszowie. Tutaj zwracam uwagę, że znowu nie pojawia się żadna nazwa typu alfa, beta. Mam wrażenie, że na początku produkcji te urządzenia funkcjonowały po prostu jako odkurzacz elektryczny. Jeszcze wtedy nie dzielono tego na żadne modele, podtypy i tak dalej. Później dopiero wszystko to powstało. Zresztą widać tutaj też bardzo ładną ilustrację. Może pokażę ją także w powiększeniu. Chyba właściwie dokładnie takiego samego odkurzacza. Tutaj widać te gumowe nakładki, które używano przy łączeniu odkurzacza z wężem i potem ze ssawkami. Widać taką rurę, jak już Wam pokazywałem, z taką drewnianą ssawką z włosiem. No i właściwie jest to chyba dokładnie to samo urządzenie, które mamy tutaj na stole. Jak bardzo, że tak powiem, nie ufano użytkownikom tamtych odkurzaczy, wskazuje na to choćby fakt, że jest tutaj nawet w tej instrukcji pokazane, że wtyczkę należy włączyć do gniazdka prądu o napięciu 220 V, czyli no coś, co w instrukcjach dzisiaj chyba się już nie pojawia, bo jest to dosyć oczywiste, że urządzenie elektryczne musi być podłączone do gniazdka elektrycznego. Przeczytajmy, co znajduje się w tej instrukcji. Odkurzacz tego typu jest przeznaczony wyłącznie do celów domowych. Silnik dostosowany jest do prądu zmiennego o napięciu 220 V. Odkurzacz należy przechowywać w suchym miejscu. Łączenie poszczególnych części węża ssącego z odkurzaczem pokazano na zdjęciu niniejszej instrukcji. Odkurzacz jest dostosowany do pyłu suchego i niezbyt ciężkiego, w nawiasie pył noszony za obuwiem. Węża ssącego nie należy przedłużać we własnym zakresie, ponieważ obniża to dobroć ssania. Strasznie mi się podoba to określenie dobroci ssania. Włączenie odkurzacza do prądu odbywa się przy pomocy sznura z wtyczką, uruchomienie zaś przy pomocy włącznika umieszczonego na pokrywie odkurzacza, czyli tutaj. Odkurzacz nie powinien pracować bez przerwy dłużej jak 2 godziny, po czym aparat należy wyłączyć z pracy na czas 15 minut. Należy pamiętać, że żywotność silnika przedłużamy, nie przeciążając go w czasie pracy. Należy pamiętać o częstym czyszczeniu zbiornika kurzu, w nawiasie woreczek flanelowy, gdyż od tego zależy dobroć ssania. Znowu moje ulubione określenie. Aby dostać się do zbiornika kurzu, należy otworzyć zamki, czyli to, i zdjąć pokrywę korpusu. Później to zrobimy. Dla orientacji podajemy, że ssawki metalowe używa się zwykle przy powierzchniach prostych i tam, gdzie kurz jest nieprzyczepiony do powierzchni, np. ściany czy w dobrym stanie utrzymana podłoga. Szczotki zaś używa się do powierzchni mniej równych i tam, gdzie kurz jest przyczepiony, np. dywan, chodnik czy w gorszym stanie utrzymana podłoga. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek czynności przy podłączonym odkurzaczu do prądu. Zanieczyszczony kolektor silnika może być czyszczony wyłącznie przez fachowca. Po zużyciu się szczotek silnika żądać u sprzedawcy fachowca tych samych, okazując wzór zużytych szczotek. Tutaj niestety nie ma żadnej daty na tej instrukcji obsługi. Ona jest ewidentnie wyjęta z jakiegoś segregatora. Nie wiem, może ktoś ją sobie wpiął do jakiegoś segregatora. Skąd ta instrukcja pochodzi? Czy faktycznie była dołączona do jednego z tych odkurzaczy? Tego niestety nie wiem, ale bardzo fajna rzecz. Zrobię skan i zamieszczę ją również dla Was w opisie tego nagrania. Może komuś się taka instrukcja przyda. Chowam na razie do mojego kuriera z Warszawy. No i ten odkurzacz znalazłem jeszcze w jednej publikacji, która już wielokrotnie pojawiała się na tym kanale, na przykład przy filmach o suszarkach do włosów, w książce Górczyńskiego i Trusza Domowe urządzenia radioelektryczne z 1961 roku. Jest tutaj cały rozdział poświęcony właśnie odkurzaczom elektrycznym. Nawiasem mówiąc, zeskanuję Wam również ten rozdział i umieszczę link do skanu w opisie tego nagrania. No tutaj jest opisane całe właściwości odkurzacza. Odkurzacz jest urządzeniem bardzo pożytecznym i znacznie ułatwia oraz przyspiesza wszelkiego rodzaju czyszczenie i sprzątanie itd., itd. I co ciekawe,
Takim głównym tutaj w tej książce prezentowanym przykładem odkurzaczy jest radziecka rakieta, model z lat 60. Mam w kolekcji taką rakietę z roku 1960. Już ją kilka razy tutaj pokazywałem, aczkolwiek nie było jeszcze oddzielnego nagrania poświęconego temu odkurzaczowi. Jest tutaj zdjęcie, dosyć szczegółowy schemat takiego odkurzacza rakieta, jest rozrysowany silnik. Tutaj są typowe uszkodzenia w odkurzaczu i sposób ich usuwania. Nie będę tego teraz czytał, ale tak jak powiedziałem, zamieszczę Wam skan. Tutaj są akcesoria do odkurzaczy, łącznie z takim pojemniczkiem do spryskiwania i z taką zasobnikiem do proszków, na przykład do naftaliny, rozpylacz do proszków. Tak, robiliśmy próbę takiego rozpylacza przy nagraniu poświęconego odkurzaczowi Alpha 3. Ale dlaczego Wam tę książkę pokazuję? Bo tutaj, w dalszej części tego rozdziału jest dokładnie zdjęcie tego rodzaju odkurzaczy, które dzisiaj oglądamy. Widać, że też mają taką malutką prostokątną tabliczkę znamionową na korpusie. Zobaczmy, co tutaj jest napisane. Na rynku krajowym obok odkurzaczy zagranicznych znajdują się również odkurzacze polskiej produkcji. Jeden z nich przedstawiono na rysunku, poszczególne zaś części składowe tego odkurzacza pokazano na kolejnym rysunku. W odkurzaczu tym zastosowano również silnik komutatorowy, no bo wcześniej były tego rodzaju silniki omawiane. Na zakończenie zostaną tu podane pewne ogólne wskazówki, którymi należy kierować się przy eksploatacji większości odkurzaczy. No to jest dalej opisane, jak z takich odkurzaczy należy korzystać. Natomiast tutaj widzimy też jeszcze na zdjęciach, może pokażę Wam to też w powiększeniu, taki odkurzacz rozłożony na części, między innymi znajdujący się w tym odkurzaczu silnik i nawet rozkręcony jest tutaj cały układ ssący z tymi turbinkami i kierownicą, który się w takim silniku znajdował. Jak wygląda silnik w tych odkurzaczach, obejrzymy sobie zaraz. Literaturę na razie myślę, że odłożę, a my będziemy mogli rzucić troszeczkę dokładniej okiem na obydwa te odkurzacze. Rzućmy może teraz tak z zewnątrz okiem na konstrukcję i wygląd tych odkurzaczy. Mam wrażenie, że ten odkurzacz, który znajduje się u mnie w zbiorach już od myślę, że około roku, jest w troszeczkę lepszym stanie niż ten, który zdobyłem ostatnio. Ma tutaj na pewno lepiej zachowane te niklowane pokrywy, chociaż one też już tutaj od spodu zaczynają leciutko rdzewieć. W tym one już są takie mocno zmatowiałe i troszeczkę pokryte rdzą, ale absolutnie nie będę tego, może troszkę tą rdzę zabezpieczę, żeby to dalej nie ulegało zniszczeniu, ale absolutnie tego nie będę polerował, czyścił. Taki odkurzacz też ma swój klimat i poza wyczyszczeniem z jakiegoś tam kurzu zostawię go w takim stanie, w jakim on jest. Tak jak Wam powiedziałem, na górze tych odkurzaczy znajdują się takie rączki do ich przenoszenia, zresztą całkiem fajnie wyważone. Tutaj jest ta cięższa część odkurzacza wyposażona w silnik, tutaj jest ta lżejsza część odkurzacza wyposażona w worek na kurz. Za tę rączkę można taki odkurzacz bardzo wygodnie przenosić. Tak jak Wam powiedziałem, to jest imitacja skóry, to jest tak naprawdę z jakiejś blachy wygięta ta rączka. Z przodu mamy pokrywę z tą rurą, z tym końcówką do umieszczania łącznika z wężem. Z tyłu mamy wylot powietrza, który jest zasłonięty takim, nie wiem, siteczkiem, takimi dziurkami. Tutaj mamy włącznik od spodu, tego jeszcze chyba nie pokazywałem, mamy te kółeczka z oponkami. Różnica, jeśli chodzi o te dwa odkurzacze, jest taka, że tutaj, jak widzicie, na końcu również znajduje się taka rurka na wylocie powietrza, którą pewnie ktoś założył po to, żeby móc również podłączać tutaj rurę służącą jako dmuchawa, aczkolwiek to jest, na pewno jest to jakaś przeróbka domowym sposobem. Widać tutaj nawet jeszcze resztki tego siteczka odgiętego, tych dziurek w tej siteczce, w tym siteczku na wylocie powietrza. Ktoś prawdopodobnie, zobaczymy to później, jak otworzymy ten odkurzacz, przylutował, czy w jakiś inny sposób przymocował tutaj taki z blachy zrobioną taką rurkę, przyłączał do niej rurę na wylocie powietrza. Zresztą fabryka w Rzeszowie dosyć szybko zauważyła tę potrzebę stosowania odkurzaczy także jako dmuchawa, nie wiem, do czyszczenia jakichś rzeczy, do wydmuchiwania kurzu z jakichś trudno dostępnych zakamarków, bo już w kolejnych modelach była tutaj po prostu możliwość wsunięcia rury, tak jak na przykład w odkurzaczu Gamma 2. Tutaj mamy wlot powietrza, w którym można było wsunąć wąż. Tutaj mamy wylot powietrza, też można było tutaj wsunąć wąż i używać ten wąż na przykład
w roli trochę takiego kompresora, jak się podłączyło tam zbiorniczek do rozpylania farb, czy jakichś środków owadobójczych, to można było przy pomocy takiego odkurzacza rozpylać jakieś lakiery, czy właśnie środki dezynfekcyjne, czy środki owadobójcze. Taka sama możliwość była w odkurzaczach Alfa. Co ciekawe, później w Alfa 2 z niej zrezygnowano. One miały, akurat tutaj nie mam pod ręką odkurzacza Alfa 2, mam w pokoju, w domu. W każdym razie miały zabudowany ten bakelitowy wylot powietrza. Znowu pojawiło się tam trochę takie siteczko jak tutaj, ale znowu ta możliwość wróciła potem w odkurzaczach Alfa K2, które nawet miały, mimo że były to duże, takie podłogowe, stacjonarne odkurzacze, to miały możliwość podłączenia na wylocie powietrza suszarki do włosów. No i oczywiście odkurzacze Gamma 2, te ręczne, lekkie, czyli nowszy model odkurzaczy Gamma, też miał możliwość podłączenia węża, no nie tylko tutaj na wlocie powietrza, ale też na wylocie powietrza. Można było tutaj podłączyć wąż i używać go właśnie z zasobnikiem do farb, lakierów i tak dalej. No ale tutaj była też możliwość podłączenia suszarki do włosów właśnie też na wylocie powietrza. Czyli to, co ktoś tutaj zrobił, ta zamontowana rurka, w sumie dosyć ciekawe, bo to jest pierwsza taka próba przerobienia takiego odkurzacza na coś w rodzaju kompresora, czy przynajmniej coś w rodzaju dmuchawy. Tutaj widzę, że jest też pewna różnica, jeśli chodzi o włączniki w tych odkurzaczach. Tutaj mamy taki włącznik wciskany, tutaj mamy taki włączniczek, nie wiem, dźwigienkowy. Czy obydwa są oryginalne, czy któryś z nich został kiedyś w trakcie funkcjonowania tego odkurzacza zastąpiony? Nie mam pojęcia. Nie wiem też dlaczego na przykład w tym odkurzaczu ten włącznik nie znajduje się tak jak w tym centralnie na górze, tylko jest jakiś tak troszeczkę z boku przechylony. Tak sobie teraz myślę, że może, moment. Tak, chyba już widzę. Chyba ktoś jednak tutaj przy okazji montowania tej rurki zrobił jakąś małą wymianę, bo tak naprawdę ten otwór, na którym zamontowany jest włącznik, powinien być otworem, którym przechodził ten przewód zasilający, tak jak tutaj. O, widzicie, on się znajduje tak praktycznie obok jednej ze śrub i chyba tak dokładnie tutaj to zrobiono. Natomiast włącznik, tam gdzie powinien być włącznik, wyprowadzono tutaj przewód przyłączeniowy, a on powinien się znajdować właśnie tak centralnie pomiędzy tymi dwiema śrubami i wtedy jak odkurzacz jest tutaj przykręcony, to włącznik będzie się znajdował tutaj. Teraz pytanie, czy zrobił to ktoś, nie wiem, przerabiając ten odkurzacz, czy, nie wiem, bardzo możliwe, że przez pomyłkę zrobiono to na przykład w fabryce. Pamiętajmy, że wtedy produkcja odbywała się takimi mocno amatorskimi sposobami. Nawet nie wiem, czy być może jak rozkręcę ten odkurzacz, to mogę to oczywiście przywrócić, mogę tędy wyprowadzić wąż, tam założyć przełącznik i wtedy on będzie centralnie, jak odwrócę całą tę pokrywę, będzie znajdował się tutaj centralnie na górze, ale może nawet to jest fajne zostawić czasem takie przeróbki, bo można właśnie podczas opowiadania o takim urządzeniu zwrócić na nie uwagę i pokazać to jako przykład, nie wiem, no, składania jakichś, nie wiem, wad konstrukcyjnych przy pierwszych tego rodzaju odkurzaczach. Poza tym wydaje mi się, że obydwa te przewody są oryginalne. Ten jest na pewno grubszy, ten jest troszeczkę cieńszy. Wtyczki są z pewnością oryginalne, właściwie podobnego typu, nie identyczne. Tutaj mam symbol zakładów, które wyprodukowały tę wtyczkę, ale przyznaję, że ja nie widzę. Muszę zrobić zdjęcie i może wtedy ten numer zobaczę. 6 amperów, 250 V to jest też 6 amperów, 250 V. Troszeczkę inne są te wtyczki. Zrobię zdjęcie, zobaczę jeszcze, może uda mi się zobaczyć, jaki symbol jest tutaj. Czy one pochodzą z tych samych zakładów. Ok, nie ma to jakiejś ogromnej roli, w każdym razie są to dwie stare polskie wtyczki, jak najbardziej stosowane w urządzeniach tego typu. Zostańmy jeszcze proszę na króciutko przy kwestii tych wtyczek, no bo to jest jednak w sumie też ciekawe. Zrobiłem zdjęcia i w powiększeniu dosyć dobrze widać umieszczone na nich symbole. Najpierw pokażę Wam zdjęcie tej wtyczki od zielonego odkurzacza i tutaj dosyć wyraźnie widać umieszczony na niej symbol zakładów A15. Natomiast na tej wtyczce od czerwonego odkurzacza tutaj jest bardzo dobrze widoczny z jednej strony
symbol A19. No i sięgam sobie teraz do mojego sprawdzonego informatora zaopatrzeniowca, gdzie można znaleźć m.in. informacje właśnie o różnych zakładach produkcyjnych z różnych branż. Mam tutaj sprzęt instalacyjny, porcelana elektrotechniczna i techniczna. No i mam tutaj wymienione zakłady produkujące taki osprzęt. Co prawda pod koniec lat 60. nie mam wcześniejszego, no ale zakładam, że wiele z nich już działało w latach 50. W tym przypadku udało mi się znaleźć jak najbardziej symbol A15, czyli wtyczka od tego zielonego odkurzacza, fabryka sprzętu elektrotechnicznego Kontakt, Czechowice-Dziedzice, koło Bielska, telefon 3021. Oczywiście mogły się te warsztaty, zakłady, fabryki i przyporządkowane im numery w tym czasie zmienić, no ale mam nadzieję, że tutaj się to powinno zgadzać. No i mam tutaj też A19 i to, tak jak przypuszczałem, wtyczka przy tym czerwonym odkurzaczu, Olkuskie zakłady wytwórcze sprzętu instalacyjnego, Wierbka koło Olkusza, telefon Pilica koło Zawiercia 28. To jest właściwie wszystko, co o tych wtyczkach znalazłem i zawsze fajnie dla dokumentacji mieć to też sprawdzone. Poza tym chyba właściwie pod innymi względami te odkurzacze się nie różnią. Tutaj chyba jest, moment, tak, troszeczkę wygięte jest to jedno kółeczko, ale nie będę się z nim szarpał, żeby nie oderwać tych nitów, którymi te kółeczka są przymocowane do obudowy, bo tak czy inaczej ono tutaj jeździ. Tutaj brakuje oponki na tym przednim kółeczku. On trzyma się poza tym całkiem nieźle. Różnią się poza tym kolorystyką te odkurzacze pomalowane w takim fajny sposób. Nie wiem, to chyba nie jest jeszcze farba o takim efekcie młotkowania. Bardziej mi to zawsze przypomina taką farbę, w jaką malowano na przykład oprawy starych książek. Pozwólcie, że może ten nowszy odkurzacz, nowszy w tym sensie, że trafił do mnie bardzo niedawno, na razie odstawię, a my dokładniej obejrzyjmy sobie konstrukcję i budowę tego odkurzacza. Jeżeli mówimy o konstrukcji, o wyglądzie tych pierwszych polskich odkurzaczy, no to trzeba powiedzieć o jednej bardzo ważnej kwestii. Tam w kronice zakładów Zelmer byli wymienieni konstruktorzy, którzy opracowali ten polski odkurzacz, no ale trzeba dla uczciwości przyznać, że ta konstrukcja odkurzaczy nie jest wyłącznie wynalazkiem polskich konstruktorów. Zaraz Wam pokażę inny odkurzacz. Spójrzcie, to jest właściwie kuzyn czy kuzynka pierwszych polskich odkurzaczy. Odkurzacz, który jest praktycznie z zewnątrz, można powiedzieć, że niemal identyczny. To jest niemiecki odkurzacz Omega. Niemiecki albo wschodnio-niemiecki, bo nie jestem w tym przypadku dokładnie pewien, czy ten egzemplarz odkurzacza powstał jeszcze przed wojną. W fabryce chyba Kellers i synowie w Altenburgu. W każdym razie nosi jeszcze przedwojenne logo tej fabryki, ale ona została upaństwowiona i istniała także po wojnie w Altenburgu we wschodnich Niemczech. Natomiast nie jestem pewien, czy to jest model jeszcze przedwojenny, czy już powojenny. Jeżeli powojenny, to z końca lat 40., początku 50., czy bardzo wczesnych lat 50. Tutaj na tym odkurzaczu niestety na tabliczce znamionowej, nawiasem mówiąc równie skromne jak na tych polskich odkurzaczach, także nie widać nic więcej poza napięciem, mocą napięcie 220, moc 290 W i jest tutaj też numer seryjny odkurzacza 23833, tu chyba było jeszcze logo Omega, ale na tej tabliczce go nie ma, a może w ogóle go już tutaj nie było. Od spodu już żadnych innych szczegółów nie ma. Natomiast no, zwróćcie uwagę, to jest praktycznie dokładnie ta sama konstrukcja z niewielkimi detalami. Pokrywa wylotu powietrza jest tutaj, pokrywa silnika i wylotu powietrza jest troszeczkę dłuższa. Ma tutaj gniazdko do podłączenia przewodu, takiego jak to się u nas mówiło, typowego kabla od Prodig'a, stosowanego także w wielu przedwojennych niemieckich urządzeniach. Tutaj jest troszeczkę innego rodzaju włącznik niż na tych polskich odkurzaczach, ale myślę, że średnica tych odkurzaczy, jeżeli chodzi o ich korpusy, jest prawdopodobnie zbliżona. Możemy to później sprawdzić. Tutaj na wylocie powietrza nie ma takiego siteczka jak na tych polskich odkurzaczach. Bardzo, bardzo podobne są te rączki. Tutaj mocowania może troszeczkę inne, sam kształt rączki może troszeczkę inny. Natomiast no, obydwie te rączki są wykonane z metalu, z blachy.
Tutaj nawet chyba ta niemiecka rączka jest bardziej solidna, wykonana z jakiegoś aluminium. Ta rączka w polskim odkurzaczu jest ewidentnie wykonana z jakiejś takiej formowanej, giętej blachy. Natomiast to, co jest śmieszne, to na obydwu jest ta imitacja takiej nitki, tak jakby to były skórzane rączki przeszywane gdzieś tutaj na rogach. Jeżeli chodzi o wlot powietrza, to znowu bardzo, bardzo podobnie. Prawie identyczne, nie takie same, ale prawie identyczne są te zatrzaski, którymi trzymana jest ta pokrywa wlotu powietrza. Średnica prawdopodobnie taka sama, tylko że tutaj nie mamy tej wystającej rurki, na którą nasuwano taki gumowy łącznik łączący wlot powietrza z wężem. Tutaj były ewidentnie już rura była wtykana w otwór znajdujący się w tym wlocie powietrza. Kółeczka, zwróćmy uwagę na spód tego odkurzacza. Bardzo podobne kółeczka przednie, no w polskich odkurzaczach troszeczkę szersze. Tutaj jest takie wąziutkie, troszkę inna wielkość tego mocowania kółeczka, przynitowane 4 nitami. Tylne kółeczka myślę, że w zasadzie identyczne. No nie wiem, nawet to mocowanie kółeczek wygląda po prostu 1 do 1 na dokładnie takie samo i te kółeczka też wyglądają właściwie na dokładnie takie same. Moim zdaniem jednak te pierwsze polskie odkurzacze powstały w dużej mierze w oparciu o technikę stosowaną jeszcze od lat przedwojennych w Niemczech. Prawdopodobnie gdzieś tam z Altenburga przywieziono do Polski ileś tam takich egzemplarzy odkurzaczy. One zostały, ponieważ mają bardzo, bardzo prostą, wręcz taką można powiedzieć jeszcze prymitywną konstrukcję, nadawały się myślę, że zupełnie nieźle do w pewnym sensie skopiowania w takich bardzo trudnych warunkach powojennej polskiej fabryki w Rzeszowie na początku, czy nawet w połowie lat 50., czyli zaledwie 10 lat po zakończeniu II wojny. Trzeba sobie zdawać sprawę, że naprawdę bardzo niewiele wtedy stało konstruktorom do dyspozycji, jeżeli chodzi o narzędzia, o materiały, więc odkurzacz o takiej bardzo, bardzo prostej konstrukcji, właściwie składającej się z rury w kształcie walca i nakładanych tutaj po obu stronach tłoczonych metalowych pokryw i silnika elektrycznego, był chyba dobrym rozwiązaniem na początek takiej produkcji w powojennej Polsce. Czy działo się to jakoś za porozumieniem z niemiecką fabryką? Nie sądzę, nie wiem. W latach 50. nie istniały chyba jeszcze żadne gospodarcze porozumienia pomiędzy powstającą dopiero wtedy NRD, czy istniejącą od kilku lat NRD, a Polską Rzeczpospolitą Ludową. Myślę, że raczej traktowano to jako rodzaj reparacji wojennych i po prostu niemiecką technikę masowo wywożono wtedy czy do Związku Radzieckiego, czy do Polski, czy na zachód z zachodnich Niemiec. No i w ten sposób także właśnie ta konstrukcja niemieckiej Omegi trafiła do Rzeszowa. Były oczywiście niemieckie odkurzacze takie jak Progress, jak Siemens Schuckert, jak inne, jak Electroluxy produkowane w Niemczech też. Ale to były odkurzacze znacznie bardziej skomplikowane, jeżeli chodzi o ich konstrukcję, proces produkcyjny, więc myślę, że nie przez przypadek wybrano właśnie jako pierwowzór takich pierwszych polskich odkurzaczy te stosunkowo proste, łatwe i nieskomplikowane w montażu i w produkcji niemieckie Omegi. Dobrze, Omegę, czyli tę starszą kuzynkę polskich odkurzaczy z Rzeszowa, mogę na razie odstawić. Myślę, że możemy teraz poświęcić trochę czasu na obejrzenie konstrukcji tego odkurzacza także od środka. Ok, tutaj zdejmuję pokrywę worka na kurz. Ona, tak jak mówiłem, jest w całkiem niezłym stanie. Wyjmijmy worek na kurz. To jest prawdopodobnie ten, który w fabryce w Rzeszowie trzyły te dwie wspomniane wcześniej panie. W środku jest jeszcze taki dosyć mocno zakurzony. Nic ciekawego się w nim niestety nie znajduje. Możemy od razu rzucić okiem do wnętrza takiego odkurzacza w całkiem ładnym stanie. Jakieś naprawdę minimalne ślady rdzy. Tutaj widać taką dużą gumową uszczelkę, która mocuje silnik. No i właściwie teraz to, co nam pozostało, to jest odkręcić te 3 śruby czy wkręty znajdujące się tutaj na tej pokrywie silnika i zajrzeć do niego do środka. Ostrożnie, żeby mi to nie wypadło. Raz. 2. I tutaj ostatni wkręt.
Myślę sobie, że może postawię ten odkurzacz pionowo, albo zobaczymy zaraz. No i teraz myślę, że po odkręceniu tych śrub możemy spróbować zeszła. Pokrywa silnika. Ostrożnie, bo ona jest tutaj przewodami połączona z silnikiem. Nie chcę tych przewodów wyrwać, ale w każdym razie już widzimy tutaj tylną część silnika, komutator, szczotki. Silnik jest przymocowany do obudowy tutaj śrubami po dwóch stronach korpusu. Zaraz je rozkręcę, postawię sobie może ten odkurzacz pionowo. Będzie to wtedy troszeczkę wygodniejsze. Spróbuję teraz odkręcić te dwie śruby znajdujące się tutaj po bokach. Teraz z drugiej strony się znajdują od środka nakrętki, które tak naprawdę lepiej chyba byłoby przytrzymać kombinerkami. O. Nakrętka i śruba. Tą drugą nakrętkę zaraz sobie ze środka wyjmę. I myślę, że teraz bylibyśmy w stanie wyjąć cały silnik z odkurzacza. Tutaj mam już wyjęty silnik razem z przewodami, które łączą go tutaj z tą pokrywą wylotu powietrza. Tutaj mam silnik. Z korpusu odkurzacza wyjmuję jeszcze tę gumową uszczelkę trzymającą i amortyzującą silnik wewnątrz. Tutaj mam takie gumowe podkładeczki trzymające silnik w obudowie. No i jeszcze jedna nakrętka, która wcześniej mi wpadła do środka. Dobra, korpus odkurzacza tak naprawdę jest jedną wielką rurą. Nic tutaj więcej w środku już nie ma. Mogę go na razie nawet odstawić troszeczkę na bok. O, a my możemy sobie teraz obejrzeć ten silnik. Na włączniku jest jakiś symbol, ale przyznaję, że go dobrze nie widzę. Może żeby nie urwać tych przewodów, ja na razie ten włączniczek odkręcę, włożę go tutaj do środka. O, i będę mógł to wszystko rozchylić. Co tutaj jest za logo na tym włączniku? Jest jakiś napis, którego dobrze nie widzę. Muszę chyba zrobić zdjęcie i wyświetlić go w powiększeniu, bo nie jestem tego pewien. Zaraz to zrobimy. Na razie nakręcę tę pokrywkę włącznika. Przede wszystkim bardzo mnie oczywiście interesują jakiekolwiek oznaczenia na tym silniku. Tutaj nic nie widzę. Tutaj też nie. Tutaj nie widzę, jak jest z drugiej strony. Tutaj nic. Aha, tutaj jest jakiś numer fabryczny. 14055. Tutaj może teraz Wam to pewnie zasłania. Tutaj są takie jakby odbite stemple kontroli technicznej. KT A8 łamane na dalej nie widzę. Ale mam kurczę wrażenie, że nic kompletnie tutaj więcej, jeśli chodzi o napisy, na tym silniku nie ma. Tutaj nic nie widzę, na tej klamrze nic nie widzę. Niewątpliwie jest to wszystko tutaj oryginalne, bo zobaczcie, zarówno ta klamra, jak i ta pokrywa turbin silnika, jak i wnętrze tej pokrywy, one są pomalowane dokładnie w tym samym takim granatowym kolorze. Natomiast na samym silniku niestety, tu z przodu też nie, zupełnie żadnych oznaczeń nie widzę i ten typ silnika też jest dla mnie nieznany. Jeżeli mieliście już z takim typem silnika do czynienia, dajcie proszę znać. W tym miejscu przyznaję, że bardzo zaciekawiła mnie informacja, o której wcześniej zupełnie nie wiedziałem, mianowicie to, co przeczytaliśmy w kronice zakładów Zelmer, że podobno silniki do tych pierwszych modeli polskich odkurzaczy były produkowane przez WSK Warszawa Grochów, czyli przez wytwórnię sprzętu komunikacyjnego na
w warszawskim Grochowie, nie mylić z WSK w Świdniku, czyli właściwie też z wytwórnią sprzętu komunikacyjnego PZL w Świdniku. Warszawska wytwórnia WSK działała na tyle, na ile zdążyłem, czy zdołałem znaleźć informacje, po wojnie początkowo jako zakłady wytwórcze urządzeń i aparatury grzejnej, no i faktycznie produkowała różne elektryczne urządzenia grzewcze czy grzejne, piecyki, jakieś nagrzewnice, grzałki, grzejniki, czajniki, żelazka i tego rodzaju przedmioty. I była to zresztą upaństwowiona, słynna przedwojenna fabryka, zakłady elektrotechniczne braci Borkowskich, czyli Braborg. Myślę, że tutaj na tym kanale pojawi się jeszcze sporo urządzeń właśnie przedwojennych czy krótko powojennych z zakładów braci Borkowskich, jakieś żelazka, jakieś piecyki. No w każdym razie po wojnie zakłady braci Borkowskich dosyć szybko zostały upaństwowione i gdzieś tam na początku lat 50. powstały z nich właśnie te zakłady wytwórcze urządzeń i aparatury grzejnej, które stopniowo przeprogramowano na produkcję oprzyrządowania lotniczego i chyba z tego, co przeczytałem, od końca lat 50., czyli od 59 roku tak naprawdę zaczęła obowiązywać nazwa WSK Warszawa Grochów. To mnie troszkę dziwi, bo jeżeli w kronice zakładów Zelmer jest napisane, że pierwsze odkurzacze z rzeszowskiej fabryki sprzętu gospodarskiego były wyposażone w silniki z WSK Warszawa Grochów, no to tak naprawdę nazwa WSK Warszawa Grochów jeszcze w tej połowie lat 50., o ile zdołałem przeczytać i dowiedzieć się, nie istniała, ale bardzo możliwe, że myślano tutaj, czy autorzy tej kroniki mieli na myśli jednak jeszcze te zakłady wytwórcze urządzeń i aparatury grzejnej, które były poprzednikami WSK. Zresztą ta fabryka WSK Warszawa Grochów działała dosyć długo, równolegle z powstałymi również na początku lat 50. zakładami WSK Warszawa 2, które też powstały z kilku upaństwowionych przedwojennych firm, tam produkujących m.in. karoserie samochodowe, dźwigi, też jakiś sprzęt elektrotechniczny. No a później już, że tak powiem, nastawione były te obydwa połączone ze sobą zakłady WSK Warszawa 2 i WSK Warszawa Grochów, głównie właśnie na produkcję wojskową, produkcję lotniczą, produkcję dla marynarki wojennej. Produkowano tam m.in. różne układy sterowania do wyrzutni rakiet, do wszelkiego rodzaju sprzętu wojskowego, natomiast nigdy nie słyszałem, żeby na początku działalności tych zakładów WSK, czy jeszcze zakładów wytwórczych urządzeń i aparatury grzejnej, nie słyszałem, aby produkowano tam w ogóle silniki elektryczne, a tym bardziej agregaty ssące do odkurzaczy. Zresztą nigdy nie słyszałem też o silnikach elektrycznych produkowanych w Świdniku przez WSK. Nie wiem, jeżeli coś takiego widzieliście, dajcie proszę znać. W każdym razie, zwłaszcza ta fabryka Braborg, dawne zakłady elektrotechniczne braci Borkowskich, to jest ogromny temat, który myślę, że tak jak powiedziałem, jeszcze na podstawie, czy na przykładzie różnych starych eksponatów będzie się tutaj jeszcze pojawiał. Zresztą w opisie tego nagrania umieszczę link do takiej bardzo fajnej strony o historii, strony internetowej o historii fabryk właśnie na warszawskiej Pradze i tam jest też bardzo szczegółowo i bardzo ciekawie opisana historia WSK Warszawa 2 i WSK Warszawa Grochów. Przyznaję, że dla mnie było to duże zaskoczenie, bo myślałem, że w tych pierwszych polskich odkurzaczach stosowano jednak silniki importowane już wtedy z NRD, bo głównie takie silniki produkowane w fabrykach w Zulf, produkowane w fabryce w Opach spotkamy w polskich odkurzaczach Alfa, czy Gamma, czy Alfa 2, czy Gamma 2 z roku 57, 8, 9, właściwie do początku lat 60. Wtedy dopiero w odkurzaczach zaczynają się już pojawiać silniki produkowane na przykład przez fabrykę wodomierzy we Wrocławiu, natomiast wcześniej w tych polskich odkurzaczach były używane głównie silniki importowane z NRD i byłem przekonany, biorąc zwłaszcza pod uwagę podobieństwo z tą Omegą, z odkurzaczem Omega, który już pokazywałem, że w tych odkurzaczach, którymi dzisiaj się zajmujemy, również znajdziemy silniki NRD-owskie i prawdę mówiąc zupełnie tego nie wiem. Tutaj, tak jak wam powiedziałem, są tylko jakieś stemple i to w kilku miejscach kontroli technicznej, natomiast zupełnie nie widzę tutaj żadnych stempli ani WSK, ani żadnych innych fabryk,
Aż z ciekawości chyba zajrzę do tej Omegi, którą już oglądaliśmy, bo tak się zastanawiam, chciałbym wiedzieć, jaki silnik się tam znajduje. Czy faktycznie jest on inny od tego? No sprawdźmy to po prostu. Odkurzacz Omega sobie tutaj stawiam i bardzo szybko do niego zajrzę. Nie będę chyba tego silnika w ogóle wyjmował, ale chciałbym rzucić okiem, no bo intryguje mnie, czy ten silnik, który dzisiaj wyjęliśmy z polskiego odkurzacza, faktycznie nie jest silnikiem z niemieckich urządzeń, czy importowanym z Niemiec. No tutaj konstrukcja mocowania tej pokrywy silnika jest właściwie identyczna. 3 śruby i zaraz powinniśmy być w stanie to wszystko zdjąć. O. No i słuchajcie, ja tu jednak widzę chyba spore podobieństwo, ale zaraz zobaczmy. Może nie. Na pewno identyczna jest ta klamra mocująca silnik w obudowie. Jest to zrobione bardzo podobnie. Sam silnik jest troszkę innego typu, ale jest bardzo podobny, zwłaszcza ta pokrywa turbiny jest podobna. Chyba jednak nie obejdzie się bez jego wyjęcia, bo chciałbym go jednak troszeczkę dokładniej obejrzeć. Na pewno nie jest to ten sam typ silnika, ale jest on dosyć podobny. Nie widzę na nim chyba też żadnej tabliczki. Dobra, wyjmiemy go, chociaż będzie to na pewno jeszcze raz pokazane w nagraniu o tym odkurzaczu Omega. Aha, tu nawet nakrętek od drugiej strony nie ma. Jest to wkręcone po prostu w tę stalową klamrę. To jest jeszcze pokrycie wylotu powietrza. Silnik wcale tak łatwo nie wychodzi. On się wysuwa, ale bardzo opornie. Ok, jest identyczny sposób mocowania tego silnika w odkurzaczu. No i spójrzmy. Silniki, jeśli chodzi o tę obudowę, się jednak zasadniczo różnią. Natomiast cała ta tutaj część, ta obudowa turbiny jest właściwie identyczna. Nie wiem, czy to tutaj dobrze widzicie. Pokażę jeszcze w razie czego fotografię. Nie jest to ten sam silnik. Tutaj na tym silniku też zupełnie nie ma żadnych tabliczek znamionowych. Jest jakiś napis RE2, mam wrażenie. Natomiast oznaczeń tego silnika nie ma żadnych. Te pokrywy są właściwie prawie takie same. Ta jest troszeczkę węższa. Tutaj ta cała obudowa silnika, ta góra, obudowa szczotkotrzymaczy, obudowa komutatora to jest zdecydowanie inne. Ten silnik jest troszeczkę mniejszy, troszeczkę lżejszy, ten, który wyjąłem z Omegi. No nie jest to na pewno ten sam silnik, aczkolwiek konstrukcyjnie są one do siebie dosyć podobne. Nie wiem, przyznaję, że nie jestem w stanie rozstrzygnąć, czy są to silniki z tej samej fabryki. Nie potrafię tego powiedzieć. Chowam ten silnik z Omegi z powrotem do środka. Nie będzie to takie bardzo łatwe, bo trzeba wsunąć tutaj całą tę gumę. O, teraz to wchodzi. Tu trzeba uważać, żeby się nie pokaleczyć o te jednak dosyć ostre ranty odkurzacza. Okay. Tutaj z drugiej strony. Zamykam tę pokrywę silnika. Wkręcam tutaj śrubki.
Do odkurzacza Omega na pewno jeszcze w kolejnych nagraniach i to już niedługo wrócimy. Odkurzacz Omega odstawiam na półkę. No niestety ten rzut oka na konstrukcję silnika w odkurzaczu, w starym niemieckim odkurzaczu Omega nie przyniósł jasności, czy ten silnik tutaj faktycznie jest silnikiem z zakładów WSK Warszawa-Grochów, czy jest to jakiś model silnika sprowadzony z Niemiec wschodnich i zamontowany w polskich odkurzaczach. Niewątpliwie, jeśli chodzi tutaj o tę obudowę turbiny, obydwa te silniki są bardzo podobne. Jeśli chodzi o tę klamrę trzymającą je w odkurzaczu, są praktycznie identyczne. Jeśli chodzi o samą konstrukcję tego silnika, czy obudowy całego tego stojana, komutatora, no są troszeczkę inne, aczkolwiek mogą też pochodzić z zupełnie innych lat. Także kwestii, czy jest to silnik z WSK Warszawa-Grochów, czy jest to silnik ze wschodnich Niemiec, nie jestem w stanie w tej chwili rozstrzygnąć i tutaj bardzo Was proszę o pomoc. To, co możemy teraz zrobić, to szybko ten silnik troszeczkę wyczyścić i sprawdzić ewentualnie jego działanie. Tak sobie pomyślałem, że możemy jeszcze ewentualnie odkręcić tutaj tę klamrę, zajrzeć pod nią, bo mam nadzieję, że będzie widać łożysko i będziemy mogli zobaczyć rodzaj tego łożyska i ewentualnie też fabrykę, która je wyprodukowała. To mogłaby też być jakaś wskazówka. Aha, nie, nic tu nie zobaczymy, bo w ogóle tutaj dostępu do łożyska nie ma. Dopiero trzeba by cały ten silnik rozkręcić. Dobra, ja to na razie zostawię. W takim razie tym silnikiem będziemy się zajmować w czasie, kiedy ten odkurzacz wróci z wystawy w Olsztynie, bo to wymaga już całkiem sporo zachodu. Rozkręcenie tego silnika to jest temat na oddzielne nagranie. Dzisiaj i tak mamy już dużo w tym nagraniu tematów do omówienia i do pokazania. Na razie wezmę pędzelek i troszeczkę ten silnik przeczyszczę. Dobra, myślę, że tak na szybko udało mi się ten silnik w miarę wyczyścić. Jeszcze troszeczkę go lepiej poczyścimy, jak będziemy się zajmować jego dokładniejszym przeglądem. Teraz spróbuję sprawdzić, w jakim on jest stanie, jeśli chodzi o funkcjonowanie. Sprawdźmy przede wszystkim, czy jest tutaj przejście prądu na szczotkach. Ustawiam sobie miernik. Aha, tutaj wcale w ogóle nie będzie tak łatwo się dostać do tych szczotek, bo on jest dosyć porządnie tutaj opakowany. Dobra, sprawdźmy może na wtyczce. O, jest. Zobaczcie, jak włączyłem. Wyłączam, nie ma. Włączam, jest. Ok. Mimo wszystko jednak fajnie byłoby tutaj do tych szczotek zajrzeć. O kurczę, tu już prawie ich nie ma. Zaraz, chyba że to jest tylko taki styk, a szczotka gdzieś tam została w środku, ale nie wydaje mi się. Nie, muszę jednak tę klamrę zdjąć, bo ona mi troszeczkę przeszkadza. Przepraszam, tego nie przewidziałem, a właściwie zapomniałem, że będziemy jeszcze zaglądać do szczotek. No trudno. Szybko ją odkręcam. O, teraz będzie to dużo wygodniejsze. Nic tutaj nie widzę. Wydaje mi się, że to się jednak odłamała taka końcóweczka od szczotki, a ta szczotka chyba tam jednak w środku została. Zobaczmy tę drugą. No, tak samo. Tutaj takie coś bardzo, bardzo malutka, starta końcóweczka. Ale tam jest w środku szczotka. Tutaj też ją widzę. Ciekawe, tak jakby ten przewód był w ogóle tylko zakończony takim, nie wiem, jakimś dopychaczem szczotek. Bo normalnie te szczotki mają często takie
wypustki, które wkłada się tu w taką sprężynkę, natomiast tutaj mam wrażenie, że to po prostu dotyka do szczotki, która jest zamocowana w środku. Czy ja ją tu w ogóle dam radę wyjąć? Jakoś nie bardzo to widzę. A możemy sobie teraz jeszcze miernikiem dotknąć tutaj do tych szczotek. O, bardzo ładnie. Jest przejście. Zastanawiam się, czy on tutaj głęboko wchodzi. Tak mniej więcej tyle. Wygląda na to, że tej szczotki tu jest jeszcze całkiem dużo. Dotykam tyle, czyli wchodzi mi tyle. No to tu jeszcze niecały centymetr tej szczotki powinien być. Tu z drugiej strony, o, jeszcze więcej. Tyle. Czyli generalnie te szczotki tam są. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak je wyjąć. Musiałbym je jakoś wystukać delikatnie. O, wypadła. Dobra, mamy szczotkę. Po prostu taka prostokątna szczotka, która jest tą częścią przewodu dopychana. Dobra, zobaczmy tą drugą. To może włożę z powrotem. Jak ona powinna być w ten sposób. Tak. Dobra, to mogę w sumie już tutaj wkręcić. Zobaczmy tutaj. O, wyszła. Zupełnie dobra, nie trzeba ich wymieniać. Wezmę miarkę, jeszcze tylko sprawdzę, jakie wymiary mają te szczotki. Warto to dla dokumentacji wiedzieć, gdyby ktoś musiał kiedyś w podobnym silniku wymienić. To są chyba kwadratowe, zaraz zobaczymy. 5,60 tutaj jest. No więcej niż 5,5, ale niecałe 6. 5,70 teraz mi tutaj pokazuje. A tu no 5,25, 5,30. Takie nietypowe. 5,30 na 5,70. Dobra, wkładam je z powrotem w ten sposób, tak. No i one tutaj idealnie pasują. 5,30, 5,70. A trzeba sobie po prostu doszlifować z jakichś troszeczkę większych. Z takich na przykład 5,5 na 6. Dobra. Szczotki mam włożone i dokręcone. Sprawdźmy jeszcze raz miernikiem, czy te szczotki dobrze tutaj do końca doszły. Tak, mam połączenie. Wyłączam. Nie mam. Tak na wszelki wypadek jeszcze tutaj z obudową silnika nigdzie połączenia nie mam. Dobra. W takim razie myślę sobie, że wykorzystamy nasz transformator ochronny o napięciu wtórnym 24 V i spróbujemy ten silnik na tym niedużym napięciu uruchomić. Zobaczymy, czy on będzie działał. Podłączę ten transformator do zasilania. Silnik podłączyłem do transformatora. Włączę zasilanie, tylko chwileczkę założę sobie jeszcze na wszelki wypadek okulary ochronne. No, ale silnik, zaraz on teraz może być wyłączony. Nie, on przy tym napięciu, momencik, wydaje mi się, że jeszcze nie rusza. Tak, wcale nie jest łatwo tej turbiny. On tutaj wcale z jakimiś bardzo dużymi luzami nie chodzi. Zaraz może troszeczkę go poruszę. I o. Zobaczmy, jak będzie teraz. Nie, on przy tym napięciu 24 V nie jest w stanie ruszyć, chociaż niektóre urządzenia przy tym napięciu w zasadzie już ruszają. No to zrobimy inaczej. Odstawię sobie tylko ten transformator. W takim razie podłączymy nasz silnik do regulatora napięcia. Zaraz, muszę tylko wziąć inne gniazdko. Zrobimy to w ten sposób. Tutaj podłączymy nasz silnik. Tę listwę podłączymy do regulatora napięcia. Teraz tylko uwaga, bo tutaj regulator nie może być ustawiony na zbyt duże napięcie, żeby ten silnik nam nie zaczął się bardzo szybko obracać.
bo jest to zawsze niebezpieczne w takich sytuacjach. Może postawię go na tej gumie, tak jak on powinien stać i uruchomimy go na dużo zmniejszonym napięciu, o ile w ogóle uda się go uruchomić. Koniecznie rękawice, koniecznie okulary ochronne. Pamiętamy, że tu niczego nie dotykamy. Bardzo zmniejszam napięcie. Włączyłem regulator do zasilania. Chyba silnik jest teraz wyłączony. Zobaczmy teraz. No, on nie ma siły, wyłączyłem teraz. Nie ma siły tutaj ruszyć. O! No teraz ruszył. Ciekawe, czy uda się go jeszcze raz uruchomić. Nie. Trzeba go tutaj delikatnie pchnąć znowu. Faktycznie ma problem z tym pierwszym rozruchem. Jak się go tutaj delikatnie, ostrożnie za te turbinki pchnie, to on już dalej się toczy. Tak troszeczkę przypuszczam, że może być taka sytuacja, jak już mieliśmy z jednym z silników, czyli że na przykład nie ma przejścia między jakimiś lamelkami tego komutatora i on po prostu dochodzi do tych miejsc, gdzie nie ma przejścia prądu i się zatrzymuje. Aczkolwiek jak już ruszy, to nie widać po nim jakichś strasznych oznak tego, że może być tutaj gdzieś przepalone uzwojenie w wirniku. On już wtedy w miarę działa i w miarę płynnie reaguje na te regulacje napięcia. Nie wiem, no może trzeba będzie w nim po prostu przyjrzeć się jeszcze tym łożyskom, chociaż prawdę mówiąc on, jak już się obraca, to jest to w miarę luźno. Dobra, no ale wiemy, że ten stary silniczek działa. Spróbujemy jeszcze, zobaczymy. Może on jest przewidziany, myślę, do pracy w pozycji poziomej, więc może jak będzie zamontowany w odkurzaczu, to będzie może wtedy mu się łatwiej obracać niż w tej, kiedy stoi w takiej pozycji pionowej i nienaturalnej dla jego pracy. Zobaczymy, ale w każdym razie fajnie, że udało się go uruchomić. Tutaj wszystko już mam odłączone. Regulator napięcia mogę na razie odstawić. No i teraz mogę z powrotem przyczepić tutaj tę klamrę, którą już kolejny raz odczepiam i zaczepiam. Moment, to było tak. O, w ten sposób. Koniecznie trzeba będzie w jednym z następnych nagrań wyjąć ten silnik i po prostu dokładniej mu się przyjrzeć. No a teraz myślę, że nie ma na co czekać. Możemy ten silnik z powrotem zamontować w odkurzaczu. Dobra. On będzie zamontowany włącznikiem do góry, czyli w ten sposób. Tak. No i teraz musimy... Dobra, tu będzie taka uszczelka. Jeszcze sobie przygotuję śrubki. Czyli muszę tak włożyć tu śrubkę. Przełożyć ją przez jedną z tych uszczelek. Amortyzujących odkurzacz w obudowie. Teraz przekładam tu przez tę klamrę
I zaraz będę montował nakrętkę, tylko jeszcze tutaj z drugiej strony. Czyli tak, śruba. Tutaj sobie podkładkę gumową przygotowuję. To wszystko przechodzi przez otwór w klamrze. No i tutaj mam nakrętkę. Tutaj będę trzymał nakrętkę, a tu kręcę śrubokrętem. No, fajnie. To jeszcze tutaj z drugiej strony. Nakrętka. I kręcę. No, nawet wchodzi. Nie jest ten sposób montażu może bardzo wygodny, ale w sumie całkiem fajnie działa i silnik jest solidnie trzymany w środku. Dobra. Zaraz tą gumę jeszcze włożymy. Myślę, że wygodniej jest ją potem założyć niż wsuwać silnik razem z tą gumą, bo ona tak dosyć ciężko wchodzi. Ciekawe, myślę, że tutaj musiała też wychodzić jeszcze na zewnątrz jakaś odgiętka, czy tylko ten przewód, czy jakaś taka gumowa przelotka, żeby tu chronić trochę ten przewód. No ja tutaj jej nie widzę, tu jakaś taka reszteczka została mała. Myślę, że tak, to była po prostu taka wąziutka gumowa przelotka, z której tylko została ta wewnętrzna część. Dobra, zaraz zamontujemy ten włącznik. Po prostu odkręcam. A może mogłem to zrobić wcześniej, bo teraz nie, też się da to zrobić, o, w ten sposób. Dobra, zaraz go sobie tam dokręcę. Działa. Tutaj włącznikiem do góry, nie tak jak w tej drugiej, w tym drugim odkurzaczu. Możemy nakręcać śruby. Fajnie. Teraz jeszcze tutaj wkładam ten gumowy element amortyzujący silnik, tylko troszeczkę to jeszcze przetrę. Wytarłem to i nawet tak minimalnie natłuściłem, żeby nam tutaj lepiej weszło. To musi równomiernie ze wszystkich stron trzymać silnik. Jeszcze z jednej strony troszeczkę ostrożnie, żeby nie wygiąć tego elementu z tyłu. Dobra, wydaje mi się, że to wystarczy, że silnik jest już, o, może to będzie widać, w miarę dobrze trzymany. Teraz pozostało nam jeszcze zamontowanie tutaj worka na kurz, który już w ogrodzie troszeczkę wytrzepałem. Zamontujemy także tę osłonkę wlotu powietrza. Zaraz ona z jednej strony tu jest chyba w ładniejszym stanie. Możemy ją w ten sposób zamontować. Tu jeszcze troszeczkę z kurzu odkurzacz wytrzemy. Nasmaruję też troszeczkę te klamerki, bo one dosyć ciężko chodzą. Może nawet psiknę na nie WD-40. Tutaj warto troszkę przygiąć to ucho, bo ono może wypaść z mocowania. Tutaj też. O, od razu troszkę lepiej. Tutaj też psiknę.
O, od razu jakoś to tak troszkę lżej wszystko wchodzi. Warto tutaj też troszeczkę wyczyścić ten przewód. Odkurzacz mamy już wyczyszczony, zmontowany. Spróbujmy go teraz jeszcze raz podłączyć. Podłączam go tutaj do listwy zasilającej. Listwę mam wpiętą do regulatora napięcia. Troszeczkę obniżam napięcie. Włączam zasilanie i włączę odkurzacz. Fajnie, tak nie od razu, ale zaskoczył i zaczął się szybciej obracać. Natomiast siła ssania jest tutaj bardzo, bardzo słaba. Myślę, że trzeba się będzie jednak tym silnikiem zająć, aczkolwiek fajnie, że on w ogóle działa, chociaż przy różnych prezentacjach w muzeum lepiej go nie włączać. Ten silnik będzie jeszcze wymagał przeglądu, ale fajnie, że udało się go jednak uruchomić. Całkiem fajnie słychać tę jego pracę, aczkolwiek odkurzać by się tym odkurzaczem na pewno w tej chwili nie dało. On jest po prostu za słaby. Bardzo Wam dziękuję za ten dzisiejszy przegląd jednego z pierwszych polskich odkurzaczy z Rzeszowskiej Fabryki Sprzętu Gospodarskiego w Rzeszowie. Myślę, że w tym dzisiejszym odcinku było naprawdę dużo atrakcji i dużo ciekawych, ważnych informacji. Przede wszystkim dość dużo czasu to zajęło, ale przejrzeliśmy literaturę na temat historii i konstrukcji, warunków, w jakich powstawały te pierwsze polskie odkurzacze w fabryce w Rzeszowie. Tego było dosyć dużo, ale myślę, że to jest fajna dokumentacja i oczywiście jeżeli znajdę jakieś następne relacje czy techniczne opisy tych odkurzaczy, to będę chciał je w następnych odcinkach zamieścić. Nie udało się rozstrzygnąć kwestii, czy ten odkurzacz miał już jakąś handlową nazwę typu właśnie takie jak odkurzacze alfa czy beta, czy był on produkowany, tak jak sądzę, wyłącznie pod nazwą odkurzacz elektryczny, tak jak widzieliśmy na jednej ze starych instrukcji i nie miał jeszcze żadnych fabrycznych oznaczeń, tak jak później poszczególne typy odkurzaczy produkowanych w Rzeszowie. No i nie udało się ustalić tak na 100% jednej ważnej kwestii, mianowicie pochodzenia silnika w tym odkurzaczu. Obejrzeliśmy sobie ten niemiecki czy wschodnio-niemiecki odkurzacz Omega, który stoi za mną na półce, bardzo pod wieloma względami do tych pierwszych polskich odkurzaczy podobny, aczkolwiek nie identyczny. No i silnik, który znajduje się w tym odkurzaczu Omega, również pod wieloma względami jest bardzo podobny, ale nie jest to na pewno ten sam typ silnika. Według kroniki zakładów Zelmer w pierwszych latach produkcji odkurzaczy w latach 50. silniki te produkowały i dostarczały zakłady WSK Warszawa Grochów. Niestety na silniku, który w tym odkurzaczu się znajduje, żadnych takich oznaczeń nie ma. On jest podobny do tych niemieckich silników, no ale pamiętajmy, że na przykład tak jak widzieliśmy w polskim odkurzaczu Skrzat produkowanym przez warszawskie zakłady silników elektrycznych, to były późniejsze warszawskie zakłady maszyn elektrycznych, były to też silniki praktycznie w 100% wzorowane na dawnych przedwojennych silnikach z odkurzaczy Vorwerk Kobold, także to, że polskie silniki produkowane po wojnie przypominały niemieckie silniki w odkurzaczach, jeszcze o niczym nie świadczy. Mogą to być jak najbardziej polskie produkcje, więc to zostaje do wyjaśnienia. Jeżeli macie do czynienia z takimi odkurzaczami, widzieliście w nich jakieś silniki, które faktycznie były produkowane przez WSK Warszawa Grochów i przypominają ten silnik z tego odkurzacza, dajcie proszę koniecznie znać. Mam nadzieję, że uda mi się zdobyć jakieś kolejne egzemplarze tych starych polskich odkurzaczy i uda się to rozwikłać. W następnym odcinku, bo już nie dzisiaj, obejrzymy sobie także ten odkurzacz, któremu dzisiaj nie poświęciliśmy aż tak dużo uwagi, i ten następny odcinek będzie już taki typowo techniczny, bo po prostu rozkręcimy, obejrzymy, wyczyścimy ten odkurzacz. Nie będę już powtarzał tych informacji historycznych z literatury. I to chyba wszystko na dzisiaj. Ja przyznaję, że już jestem troszeczkę padnięty, bo jednak jest to
No, myślę, że w nagraniu wyjdzie tego pewnie około godziny, no a ja już tutaj od kilku godzin jestem w warsztacie i rozkręcałem i czyściłem i szukałem w międzyczasie informacji w internecie, także ja na dzisiaj już tych pierwszych polskich odkurzaczy mam dosyć, ale z przyjemnością jutro biorę się za ten odkurzacz, a może nawet jeszcze dzisiaj, jak chwilę odsapnę, a w najbliższych dniach pokażę Wam nagranie też dotyczące tego odkurzacza, no i tych eksponatów, które muszę przejrzeć jeszcze przed wysłaniem tych odkurzaczy na planowaną olsztyńską wystawę. Jest bardzo dużo, także biorę się do roboty i mam nadzieję, że będę mógł Wam dostarczyć w najbliższych dniach i tygodniach kolejne ciekawe nagrania i jak zawsze bardzo liczę na informacje od Was. Dzięki, cześć, do zobaczenia następnym razem.